Witamy z brzegu, miasta położonego nad Odrą. Jesteśmy na dziedzińcu zamku, jednego z najpiękniejszych zamków w Polsce. Czy to jest jedyne miejsce, które warto w tym mieście odwiedzić? Za chwilę sami się będziecie mogli o tym przekonać. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Naszą opowieść o brzegu zaczynamy nad brzegiem Odry. Oba brzegi rzeki łączy ponad 130-letni most kratownicowy. Do miasta trafił on dopiero po II wojnie światowej i jest fragmentem mostu z Fordonu koło Bydgoszczy. To przykład, jak zaskakującą i ciekawą historię ma brzeg. W latach 30. XIII wieku znajdowała się w tym miejscu na skrzyżowaniu szlaków lądowych i wodnych osada rybacko-handlowa Wysoki Brzeg. Miasto lokowane na miejscu osady przez księcia wrocławskiego Henryka III korzystało z położenia nad Odrą, zyskując m.in. dochody z cła pobieranego od przepływających barek. Od związków z rzeką wywodzi się herb miasta, przedstawiający 3 kotwice na czerwonym polu. Jeszcze ważniejszy był handel drogą lądową. To w brzegu znajdował się jeden z najsłynniejszych targów wołów, sprowadzanych z ziem Rzeczpospolitej i Wołoszczyzny, sprzedawanych dalej do krajów niemieckich. Wspominał o nim nawet w swoim wierszu Jan Kochanowski. Jednak to nie tylko handel sprawił, że brzeg stał się wspaniałym miastem i dziś obfituje w ciekawe zabytki warte zobaczenia. Od 1311 roku, w wyniku podziału księstwa wrocławskiego, Brzeg stał się stolicą odrębnego księstwa, rządzonego przez dynastię Piastów, którzy stopniowo wznosili tu jeden z najwspanialszych zamków na Śląsku. Zanim do tego doszło, stał tu prawdopodobnie drewniany dwór, a około 1300 roku powstała zachowana do dziś wolno stojąca wieża ostatniej obrony, która z czasem od zwieńczenia szczytu kamiennymi lwami otrzymała nazwę Wieży Lwów. W czasach średniowiecza zamek był wielokrotnie przebudowywany. Najważniejsze zmiany nastąpiły w czasach jednego z najwybitniejszych brzeskich książąt, Ludwika I, który poza rozbudową zamku ufundował kościół świętej Jadwigi, patronki rodu. Kościół świętej Jadwigi przez ponad 3 stulecia pełnił rolę świątyni dworskiej. To tu miały miejsce chrzciny, intronizacje, śluby i pochówki książąt brzeskich. Spoczęło tu co najmniej 43 przedstawicieli rodu. Z 22 zachowanych miedzianych i cenowych sarkofagów 14 po konserwacji przeniesiono do podziemi zamku. Można je tam zobaczyć obok kopii nagrobków z innych piastowskich nekropolii z terenu Górnego i Dolnego Śląska. Do największych przemian zamku doszło w XVI wieku. Książęta Fryderyk II i jego syn Jerzy II przekształcili go w jedną z najpiękniejszych renesansowych rezydencji w tej części Europy. Pierwszy z nich, Fryderyk II, obrał za wzór Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie. Z kolei książę Jerzy II sprowadził do prac włoskich architektów Giacomo i Francesco de Pario oraz Pietro i Bernardo Neuronich. To ich pracy Brzeg zawdzięcza powstanie kilku najpiękniejszych budowli w mieście, ale to zamek jest ich najważniejszym dziełem. Podczas przebudowy gotycki zamek został włączony w trójskrzydłowy budynek z krużgankami i bogato zdobioną bramą wjazdową. To właśnie brama wjazdowa jest najcenniejszym skarbem brzeskiego zamku.
Obok kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu jest to najważniejszy zabytek sztuki renesansowej w Polsce. Nad łukiem bramnym, wzorowanym na łuku triumfalnym, widnieją naturalnej wielkości figury księcia Jerzego II i jego małżonki Barbary. Powyżej, pomiędzy oknami pierwszego i drugiego piętra w 2 rzędach widnieją 24 płaskorzeźby przodków księcia Jerzego, poczynając od legendarnego Piasta Kołodzieja. Niestety świetność zamku była krótkotrwała. Po tragicznej śmierci ostatniego z Piastów, 15-letniego księcia Jerzego IV Wilhelma, zamek przeszedł w ręce Habsburgów. Ich urzędnicy niestety nie dbali o zamek. Najgorsze chwile dla zamku nadeszły w 1741 roku, kiedy został ostrzelany podczas oblężenia brzegu przez armię pruską. Zniszczeniu uległy górne kondygnacje zamku oraz krużganki. Ocalały tylko fasada bramy oraz 5 sal parterowych skrzydła wschodniego. Jedną z tych ocalałych sal jest dawny gabinet książęcy, w którym zachowały się renesansowe malowidła ścienne z drzewem genealogicznym ukazującym księcia Jerzego II z żoną oraz ich córki i synów z małżonkami. Tak zdewastowany zamek pełnił rolę karczmy i magazynu aż do początku XX wieku. Prace rekonstrukcyjne zamku, podjęte przed II wojną światową, były kontynuowane po jej zakończeniu. Przywrócenie oryginalnego układu, odtworzenie krużganków miało miejsce w latach 1966–1990. Wnętrze zamku mieści dziś Muzeum Piastów Śląskich. Najważniejszą część wystawy stanowią pamiątki po Piastach, portrety, medale, dokumenty oraz niewielka część wielkiego niegdyś księgozbioru. Niezwykle bogata i ciekawa jest kolekcja broni i zbroi, a także sztuka śląska od XV do XVIII wieku. Tu szczególnie wyróżniają się średniowieczne rzeźby oraz obrazy jednego z najwybitniejszych śląskich malarzy, śląskiego Rembrandta, Michaela Leopolda Wilmana. Warto zatrzymać się na dłużej przy olbrzymiej makiecie dawnego brzegu. Widać na niej zarówno istniejące po dziś budowle jak zamek, ratusz, kościoły, jak i takie, których już nie ma, jak fortyfikacje miejskie. Początkowo miasto miało umocnienia ziemnodrewniane, stopniowo wymieniane na murowane. Na początku XIV wieku miasto było już bronione długimi na prawie 2 km i wysokimi na 8 oraz grubymi na 2 metry murami. W murach znajdowały się liczne baszty oraz 5 bram. Od końca XV wieku wraz z rozwojem artylerii miasto było fortyfikowane wałami ziemnymi, które następnie unowocześniono w stylu włoskim i holenderskim. Tak mocno ufortyfikowane miasto oparło się Szwedom podczas wojny 30-letniej w XVII wieku, ale w kolejnym stuleciu zostało zajęte przez wojska pruskie. Król Fryderyk II zarządził modernizację fortyfikacji, które wraz z twierdzami w Kłodzku, Nysie, Wrocławiu i Głogowie stanowiły część linii obronnej Prus. Jednak już na początku kolejnego stulecia twierdza Brzeg, po krótkim oblężeniu przez wojska napoleońskie, została przez nie zdobyta, a następnie fortyfikacje zostały na rozkaz Napoleona zburzone. Do dziś zachowała się jedynie jedna z bram, nadodrzańska, zbudowana według projektu Bernardo Neuroniego. Pierwotnie stała ona bliżej mostu na Odrze, blisko bastionu. Po jego wyburzeniu w 1897 roku została przeniesiona w obecne miejsce. Dopiero w XIX wieku wyburzenie fortyfikacji przyniosło zmiany w planie miasta, które jednak do dzisiaj zachowało swój średniowieczny układ ulic z centralnym, prostokątnym, wydłużonym rynkiem. Spacerując po centrum brzegu można dostrzec zachowane detale najstarszych kamienic, pochodzących jeszcze z XIV wieku, a także te późniejsze w stylu renesansowym i barokowym.
Niestety pomiędzy urokliwymi dawnymi kamienicami widać też sporo powojennej zabudowy z czasów PRL, a w niektórych miejscach brakuje całych bloków historycznej zabudowy, na przykład jednej pierzei rynku. Jest to skutek tragicznego dla miasta zdobycia go w styczniu 1945 roku przez Armię Czerwoną i kolejnych zniszczeń dokonanych przez nią już po zajęciu miasta. O tym, jak bardzo w wyniku wojny zmieniły się niektóre miejsca, można się przekonać, porównując dawne zdjęcia miasta z obecnymi widokami. Na kolejną podróż w czasie i przestrzeni z fotografiami dawnych mieszkańców i samego miasta zapraszamy z ulicy Piastowskiej 22, gdzie na przełomie XIX i XX wieku miał swój zakład Juliusz Opitz. Są jednak w brzegu budowle, które niemal cudem ocalały. Jest wśród nich ratusz, którego najstarszym elementem jest gotycka czworoboczna wieża, nadbudowana w XV wieku o ośmioboczną część i z dodanymi później zegarami. Najpiękniejszą częścią ratusza jest fasada z renesansową arkadową loggią. Powstała ona w drugiej połowie XVI wieku w wyniku przebudowy przez włoskich architektów, tych samych, którzy pracowali przy przebudowie zamku. Do ratusza przylegają inne budynki tworzące zabudowę środka rynku. Niegdyś znajdowały się tu ławy szewskie, chlebowe i komory sukiennicze. Relikty dawnych sukiennic zachowały się do dziś. Mniej szczęścia w czasie wojny miał kościół Świętego Mikołaja, którego prawie 30-metrowa nawa jest jedną z najwyższych na Śląsku. Powstał on na przełomie XIV i XV wieku na miejscu wcześniejszego kościoła parafialnego. Budowa trwała blisko pół wieku. Za wzór służyły wrocławskie kościoły Świętej Elżbiety i Świętej Marii Magdaleny. W 1945 roku kościół został poważnie uszkodzony, m.in. zniszczeniu uległo sklepienie nawy. Przepadła większa część wyposażenia, jak na przykład cenne barokowe organy. Kościół został podniesiony z ruin w latach 60. Podczas odbudowy świątyni w zakrystii odkryto cenne XV-wieczne polichromie. Są one początkiem lokalnego szlaku średniowiecznych polichromii. Wewnątrz kościoła ocalały renesansowe i barokowe epitafia mieszczańskie, ale poza nimi wnętrze jest dość surowe, co pogłębia wrażenie niezwykłej smukłości głównej nawy. Niesamowite wrażenie sprawia pochodzący z lat 90. XX wieku ponad 20-metrowy witraż za głównym ołtarzem przedstawiający patrona kościoła. Poniżej znajduje się XVI-wieczny ołtarz Świętej Rodziny. Kościół Świętego Mikołaja nie jest najstarszą zachowaną świątynią w brzegu. Jest nią XIII-wieczny kościół Świętego Piotra i Pawła. Był on częścią klasztoru franciszkanów. Jednak po przejściu księcia Fryderyka II na luteranizm bracia opuścili miasto i z czasem kościół przestał pełnić funkcje sakralne. Początkowo służył jako arsenał, następnie magazyn. Podczas Wielkiej Powodzi w 1997 roku zawaliła się wieża.
Warto na chwilę zatrzymać się przy tym dawnym kościele, bo to nie tylko najstarsza w mieście świątynia, ale jedna z najstarszych budowli miasta. Franciszkanie nie byli jedynym zakonem, który musiał w XVI wieku opuścić miasto. Tak samo musieli postąpić Dominikanie, a ich klasztor położony obok zamku został wyburzony. 2 stulecia później, w latach 30. XVIII wieku, stanął w tym miejscu kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Znajdująca się w nie najlepszym stanie, oczekująca na renowację, fasada niezbyt zachęca do zwiedzania wnętrza kościoła, a pominięcie tego kościoła byłoby dużym błędem. Wnętrze jednonawowej świątyni z szeregiem bocznych empor wypełnia bogata barokowa dekoracja. Szczególnie wyróżniają się iluzjonistyczne freski Johanna Kubena, przedstawiające chwałę Krzyża Świętego, misję zakonu jezuitów i świętych. W przeszłości na posadzce kościoła było oznaczone Punto Stabile, miejsce, z którego obserwator najsilniej odczuwał efekt iluzji. W brzegu są budowle czekające na renowację, a także całkowicie opuszczone, jak położone koło dawnego kościoła franciszkanów budynki zespołu młynów. Tradycje młynarstwa w tym miejscu sięgają XIII wieku. Obecne budynki pochodzą z końca XIX wieku. Dziś wydają się doskonałą scenografią do filmów sensacyjnych, ale naszym zdaniem mają one potencjał i po odpowiedniej rewitalizacji ten zakątek miasta może stać się bardzo atrakcyjny. Inne budowle już nie muszą czekać na lepsze czasy. Tak jest z budynkiem dawnego gimnazjum Illustre Bregenze, zwanego później Gimnazjum Piastowskim. Ufundowane przez księcia Jerzego gimnazjum było jedną z najlepszych szkół humanistycznych na Śląsku, gdzie studiowała nie tylko młodzież lokalna, ale i z Czech, Węgier, Polski i krajów niemieckich. Uczelnia miała też wspaniały księgozbiór. Był wśród nich zachowany do dziś kodeks lubiński z najpiękniejszymi średniowiecznymi miniaturami malarstwa na Śląsku, ufundowany przez księcia Ludwika I. Niestety uczelnia ucierpiała wraz z zamkiem podczas oblężenia przez wojska pruskie Fryderyka II i ponownie w 1945 roku. Po obecnym remoncie budynek dawnego Gimnazjum Piastowskiego ma mieścić Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Muzeum to swoisty hołd dla tysięcy Polaków, którzy po II wojnie światowej zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i przesiedleni na tereny Śląska i Pomorza. Ich przybycie związane było też z opuszczeniem domów przez dotychczasowych niemieckich mieszkańców, którzy zostali przesiedleni za nową polsko-niemiecką granicę. Pierwsi nowi mieszkańcy Brzegu zaczęli tu przybywać w kwietniu 1945 roku. Pochodzili głównie z Lwowa, Tarnopola, Wilna i licznych mniejszych miejscowości. Muzeum jeszcze nie jest gotowe, ale w zamku można obejrzeć tymczasową wystawę Kresy – ocalone wspomnienia. Poza rodzinnymi pamiątkami, możliwością odsłuchania wspomnień, pokazane są też saloniki szlachecki, mieszczański oraz izba chłopskiej chaty, skąd wyruszano na zachód w nieznane, zasiedlać ziemię na Śląsku i Pomorzu. Przybywający z Kresów do Brzegu Polacy zastali na miejscu także sprawców swojej niedoli. W styczniu 1945 roku Armia Czerwona weszła do Brzegu i pozostała w nim do 1993 roku. Dawne niemieckie budynki tzw. szarych i czerwonych koszar zostały zajęte przez sowieckie wojsko. Główny kompleks stanowiły czerwone koszary, powstałe w ostatnich latach XIX wieku na potrzeby armii niemieckiej poza ówczesnymi granicami miasta. Tereny zajęte przez Sowietów wzorem Małej Moskwy w Legnicy nazywane były Małym Leningradem. Razem z położonym kilka kilometrów od brzegu lotniskiem w Skarbimierzu stanowiły bazę sił powietrznych. Mieszkało tu blisko 15 000 żołnierzy z rodzinami. Posiadali własne sklepy, szpital, szkołę, basen, kino, odrębne linie autobusowe.
Pomimo próby izolacji dochodziło do kontaktów i nielegalnego handlu z lokalną ludnością. Z drugiej strony częste loty sowieckich samolotów na niskim pułapie w ciągu dnia i nocy, a zwłaszcza w okresie świątecznym, były bardzo uciążliwe. Wycofywanie Sowietów z brzegu zaczęło się w 1991 roku i trwało 2 lata. Obecnie jest to dzielnica mieszkaniowa. Miejsc wartych zobaczenia w brzegu jest tyle, że prędzej czy później przychodzi chęć na krótki odpoczynek. Na szczęście miasto posiada liczne, piękne i zadbane parki. Poza największym Parkiem Wolności, najbardziej urokliwe są 3 parki położone na miejscu dawnych umocnień brzegu. Tworzą one powstałe w XIX wieku planty. Najstarszym z nich jest Park Centralny. Obejmuje on zachowany fragment fosy oraz płaski teren położony przed nią. Drugi z parków nad fosą położony jest wzdłuż innego zachowanego fragmentu fosy. Trzeci park, tworzący planty, nadodrzański, jest położony najbliżej rzeki. Powstał on pod koniec XIX wieku na miejscu zasypanej fosy jako ostatni z brzeskich plant. To tu znajduje się jedyna zachowana brama miejska nadodrzańska, przeniesiona tu pod koniec XIX wieku. Wizyta w brzegu powoli dobiega końca. Na koniec pozostaje jeszcze jedna niezwykła atrakcja. Możliwość noclegu w zamku. To nie jest tylko możliwość przenocowania w prawdziwym zamku w murach, które mają kilkaset lat, ale też unikalna szansa podziwiania przy zapadającym zmroku, w ciszy i bez tłumów jednego z najpiękniejszych dziedzińców zamkowych, jakie istnieją. A za brzeg trzymamy kciuki, bo jest to piękne i ciekawe miasto i głęboko wierzymy, że będzie coraz piękniejsze. Kiedyś tu wrócimy, aby się o tym przekonać. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach na naszym kanale. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy.